Chyba, że będzie wesele. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Manchester, już nie. Byliśmy w Manchester po paszporty, więc napisałem na grupie Manchester, czy polecacie jakąś restaurację w okolicy. No i polecili mi sklep Mazurek. I tam jest podobno, to nie jest restauracja, to jest, jak oni to nazwali? Amelia Bistro jest Bistro, właśnie, Bistro Amelia, w którym można niby coś zjeść, więc idziemy spróbować. Chodźcie ze mną. No i co, moi drodzy, co muszę powiedzieć od razu, nie udało się ukryć, że nagrywam, bo zawsze się chowamy z kamerą, mamy taką małą kamerę, żeby po prostu nie było widać. I wchodzimy, a pani do mnie, kogo to moje oczy widzą? Ja się obróciłem, nie wiem o co chodzi. To teraz zobaczymy, czy będzie dobrze. Dzień dobry. Zupkę mamy grochówkę, Poproszę. kotlet schabowy, dwie grochówki czy jedna? Jedną. Kotlet schabowy, pierś panierowana Pierś panierowana. i gołąbki w sosie pieczarkowym są też. Poproszę. Okej, coś do picia, jakieś piwo? I schabowy też poproszę. Kompocik jest? Jest. To kompocik. Dwa razy? 2 razy. Dzięki. A pierogi są? Są. A jakie pierogi są? Ruskie i z mięsem. To z mięsem poprosimy. I co jeszcze jest? No chyba dzisiaj już wszystko, bo tak większe menu to mamy w weekend, sobotę. Aha. Aha, No i dobra. okej, no i spoko. Dzięki. Dzięki. No to słyszeli widzowie, co jest? Tak, słyszeli. Menu wygląda tak, że na Facebooku po prostu ogłaszają, co jest dzisiaj danie dnia i też odpowiada mi coś takiego. To taka jadłodalnia mniej restauracyjnie, ale bardziej tak swojsko, bym powiedział. Czyli menu macie na każdy dzień inne. Zimno jest. Muszę to powiedzieć, jest mi zimno. My już żeśmy weszli z zimnego, mi się wydaje, zobacz, tutaj ludzie siedzą i mają ściągnięte kurtki, myślę, że zaraz się tutaj Myślę, że się rozgrzejemy. Restauracja Bistro jest w sklepie i z zewnątrz wygląda to właśnie tak, jak teraz widzicie. Wchodzi się po prostu przez sklep i wygląda to naprawdę fajnie. Taki drewniany napis. I jak się wchodzi, to wygląda to właśnie tak. To jest jeden z ładniejszych lokali, bym powiedział. Nie widzę tutaj żadnych takich polskich przesłanek. Właśnie, jeżeli chodzi o sufit. Ale jeżeli chodzi o stoły, zobaczcie na te stoły. I teraz właśnie odwróciłem swój tłusty, wielki łeb i zobaczyłem AI. Polskie klimaty, A, ładny zegar. obrazki. No. Ale ogólnie tu klimat, jestem w szoku. Jest fajnie. A ja na chwilę przejmuję mikrofon i pójdę tam do drugiej sali, bo tam właśnie jutro będą mieli jakąś imprezową, karnawałową imprezę. Także pójdziemy zobaczyć, jak to jest, ale powiem wam, że przepięknie to wszystko wygląda. I zobaczcie, i tutaj jest taka sala. I tutaj już mamy przygotowane stoliki. Przepięknie. Naprawdę ładnie. A tutaj chyba jeszcze ogródek jest. Zobaczmy. No teraz auto stoi, no, ale zobaczcie, stoliki. Ogródek też jest bardzo czysto. No i bardzo ładnie. Ja właśnie zwracam uwagę na takie rzeczy. Lubię, jak jest estetycznie. I tutaj tak właśnie jest. Tutaj Wam podlinkuję, jak wygląda dzisiejsze menu, jeżeli chodzi o Facebooka. Tam są ceny, ale też nie na wszystkich rzeczach, więc będziemy zgadywać po prostu. Nie będziemy zgadywać, będziemy pisać. Ale nie wiemy, ile co ten. okej. O, już jest zupka, też fajnie. Dobra, na pierwszy ogień mamy kompocik. Dzięki. Dzięki. O Jezu, już czuję ten zapach grochowy. O, ale pięknie, majeranek taki, wiecie. Już mi się podoba, ale dobra, spróbujmy kompocik. Kompocik to jest rzecz, która jest bardzo rzadko spotykana w polskich knajpach, a jest to dla mnie dość dziwne, bo to jest naprawdę takie polskie Ale danie. myślę, że już też w wielu polskich domach też nie ma za bardzo kompotu, powiem Ci. Ale no, to kiedyś się tak po prostu dawało. No dobra, nieważne. Kompot, wielki minus, bo jest ciepły, ale wielki plus, bo jest zrobiony dopiero teraz i stygnie, więc okej. Dobry. Dobry? Dobry, słodki, orzeźwiający, ciepły. To taki jak herbatka trochę, ale
Bez owoców. Bez owoców jest. No na pewno jest truskawe. Ale na pewno w Polsce lubiłam bez owoców. Ja nie lubiłam właśnie owoców, aczkolwiek u Iwonki nam ostatnio bardzo smakowało tak z owocami, nie? Ja i taki przyjmę, jak Ci smakuje. No. No już skala idzie w dół masakrycznie i to bardzo, bardzo mocno. Nie trawię disco polo przy trawieniu posiłków, po prostu skręca mnie jak to słyszę. Ale może się to uda edytować. Dobra, grochóweczka. Łyżka nie stoi, co prawda, ale jest tu kabanosik, jest tu kiełbasa jakaś lepsza, Swojska jakaś. jest tu jakaś kiełbasa tańsza. Na pewno są dwa rodzaje, nie? No kiełbasy są 2 albo i 3 albo i trzy rodzaje. rodzaje. Jest to robione na kiełbasie, nie na mięsie. Czy to jest boczek, kawałek boczku? No nie, to jest jakaś mielonka. No ale okej, może to będzie dobre. Próbujemy. Pachnie ładnie. I nawet Pachnie. nie wygląda za rzadko, powiem Ci. Nawet Jest spoko gęste, wygląda, jest okej, jest tego widać- naprawdę dużo. I widać połówki groszku, tak jak Ty lubisz, nie? No właśnie z tym groszkiem to tak nie do końca właśnie złapałem ani razu Ja jeszcze. widziałam kilka razy. A wiesz co, to taki trochę typ, Jest, no jest. To taki trochę typ jak Thermomixa, bo w Thermomixowie się mieli groszek. Duże kawałki ziemniaka. Zobaczcie, to jest naprawdę takie mocno pociachane, ale ta kiełbasa 3 rodzaje. Okej, próbujemy. Dobra. Dobra grochówa. Mówisz tak, jakbyś był zdziwiony. Powiem Ci, Podnieś głowę. ta kiełbasa, Głowę. zwłaszcza taka, no nie wiem, taka pasztetowa, nie? Ta kiełbasa jest ta blada taka. Widzisz ją? Ta, Taka o. mielonka jakaś pewnie, To jest, no. to wygląda jak kawałek szynki po prostu ze sklepu. Ale to jest kawałek szynki. Taka szynka do krojenia. Ale jest dobrze wędzona. Fajnie wędzona. Czuć w ogóle wędzonkę w tej grochubie. Jest trochę za rzadka, jak dla mnie. Ale no jest smak grochówy. Prawdziwy smak grochówy. Czuć wędzonką. Jest bogata, że tak powiem. Ja lubię, jak jest dużo grochu, że ten groch po prostu jeszcze można sobie przygryzać pod koniec. Dłuższego efektu nie ma. Jest smaczna. Jest dużo wędzonki, dużo ziemniaka, kawałek marchewki. Troszeczkę mało grochu jak dla mnie, że po prostu nie czuć tego grochu za Zmielony bardzo. chyba jest, nie? No nie ma tego już przełamania się tych połówek pod zębem, nie ma tego efektu, który bardzo lubię w grochówce, ale sama sobie jest pyszna. Proszę, I tylko łyka. Bo ja... spróbuj. Dobra grochówa, nie ma się do czego doczepić. Fajnie, bo w majeranku dużo też. Bardzo dobra. No i czuć to Bardzo wędzonkę, nie? dobra, no. Wędzonkę na maksa czuć, no. Powiem Ci, że lepsza niż... Powiem Ci tak, na taki zimny dzień jak dzisiaj, Idealna, no. idealna. Rozgrzała już Ciebie trochę? No jest mi cieplej. No i powiem Ci, że myślałem, że to będzie taki skrawki ze sklepu, no bo no nie oszukujmy się, mamy sklep obok, to wiadomo, że z tego sklepu rzeczy trafiają tutaj. Nie sądzę, żeby gdzieś tam biegali po marketach i szukali innej kiełbasy, albo innej wędzonki, albo jakiegoś mięsa. Po prostu jest wszystko tutaj. Spodziewałem się, że to będzie taka tania kiełbasa. Wcale tak nie jest. Jest to dobre i kiełbasa jest nawet, ktoś mi zwrócił uwagę, żeby nie mówić zacna, więc kiełbasa jest zacna. No pyszne to jest. Naprawdę dobra, no. Naprawdę świetna grochówa. I tak jak mówiłeś, że ona rzadka, ale rzadka, bo brakuje tej zawiesistości grochu, nie? Ale wkładka jest naprawdę... Wkładka jest od serca. Mówię grochu, ale to też tak jak z rosołem. Jak dom, tak grochówka. Ja lubię taką, którą, wiecie, łyżka stoi, jest gęsta. Tu jest zupa po prostu. Ale jeżeli chodzi o smak, jest pyszna. Pyszna. A ja powiem też coś zupełnie innego.
Jak nienawidzę ciepłego kompotu, to w dzisiejszy zimny dzień ten kompot ciepły mi znalazł. bardzo smakuje. Pycha. Jak na razie, lokal śliczny, czysto, pachni. Czy chrupi? To się jeszcze okaże. Dobra, od razu muszę powiedzieć, że będę miał niestrawność słuchając tej muzyki, ale nie da się tego wyłączyć niestety. Więc mamy przystawkę numer 2, czyli pierogi. Czy zupa była przystawką? W sumie tak. Pierogi i teraz tak, 2 szkoły. Z wody bądź podsmażane. Nie mieliśmy wyboru, po prostu przyszły podsmażane. I co muszę powiedzieć, nie jestem fanem podsmażonych pierogów, wolę pierogi z wody, ale te wyglądają przepięknie. Wyglądają ogólnie jak pyzy, takie Jak cepeliny takie, nie? takie naładowane. Cebulka nie pokrojona w piórkach. No okej, też tak jeszcze nie jadłem. Co muszę powiedzieć o tym pierogu, patrząc na niego z zewnątrz? On jest bardzo ładnie nadziany. Widzisz to? Ja widzę, no przecież On to jest, widać, jakie on to jest są... napuchany z każdej strony, on jest kwadratowy. Ten pieróg nie leży, on stoi. Fajnie przesmażony. Nie czujesz zapachu? Czuję, no właśnie czuję. Okej. No, przesmażony dlatego. Przez to, że jest przesmażony, nie będę w stanie określić ciasta. Czy ono jest kruche, czy ono jest ciągutka, czy ono jest mięciutkie. Jeżeli chodzi o nadzienie, no jest naprawdę bardzo mocno nadziany. Pachnie rosołem, ale coś jeszcze. Coś tu jest jeszcze. Próbujemy. Nie przepadam za podsmażonymi pierogami. Właśnie dlatego, że dzisiaj są twarde, takie, co muszę powiedzieć o nadzieniu. Suchawe. Troszeczkę suchawe. Nie ma tutaj efektu wow, nie mam tutaj uczucia tego, jakby to powiedzieć, rosołu. Nie są wilgotne w środku. Farsz jest suchy. Suchy i bardzo słony. Powiedziałbym, że są przesolone. Farsz jest przesolony. Nie, pierogi nie są najlepsze tutaj. Muszę powiedzieć szczerze, że przez ten farsz całość przestaje mieć jakikolwiek sens. Powiem Ci, moim zdaniem Nie. jest właśnie zasłony, ale też jest dobrze doprawiony, gdyby nie ta... za dużo soli. Za dużo soli. Jest Inaczej jest dobrze w przesolony. miarę doprawiony, no. Jest przesolony, aż mi się nie chce tego jeść. Farsz jest przesolony, bardzo mi przykro, ale cebulka za to nie ma żadnego smaku. Cebulka nie ma soli, pieprzu, nic. Jest po prostu przysmażona. Szkoda, bo pachnie ładnie, ładnie nadziane, ale jednak coś nie pykło. No, przykro mi bardzo, pierogi. Farsz suchy i strasznie słony. Omasta nieposolona w ogóle. Jak na razie. Kompot dobry, zupa dobra. Ja właśnie dlatego nie przypadam za pierogami smażonymi, bo one często robi się suche, robi się takie twarde. No, nie jestem w stanie ocenić, jakie to ciasto jest tak naprawdę przez to, że jest przysmażone. Nie wiem. Jola woli przysmażone, ja wolę z wody. A jak wy wolicie? Napiszcie komentarz. Ja powiem, że faktycznie ono jest tak mocno przesmażone, że te ranty, one są naprawdę, naprawdę twarde. Te ciasto mogły być po prostu, te pierogi mogły być po prostu suche, wysuszone i leżeć nie wiadomo ile i one były przesmażone i teraz nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest świeże, czy nie. Owoc schabowy. Dzięki. To zabrać mogę, czy? Tak, tak. Także pierogi nie pasują mi. Ale to jest tylko moje zdanie. 8,99 za ile tych pierogów było? 6 pierogów. Tanio, jedno Jest okej, jest okej. Jest okej. Jeszcze były jakieś bliny litewskie z mięsem, ale jeżeli one są nadziewane tym samym mięsem, to ja podziękuję. Przesolone. Będę szczery do bólu. Przesolone, ale to nic. Mamy moje główne danie, czyli kotlet schabowy. Wielki. Kupi. Lubi. Dobra, to leży na ziemniaczkach tłuczonych. No i wygląda to całkiem fajnie. Wielkie danie będzie. No jest zacna porcja. O, jak kupi.
Co, śmiejesz się, że mówię chrupi? Śmieję się, że mówisz Już chrupi. nawet moja mama mówi chrupi. Wiem. Jak na razie złapałem się za rant. Bardzo mocno rozbity, czyli będzie dużo buły. Jest świeżo usmażony na pewno. To nie leżało w bemarze. Bardzo proszę. I pierś panierowana. Dzięki bardzo. No tak, to widać. Zobacz. No, to jest Zobacz. pierś. Tu masz dwie piersi, czy nie? To jest To jedna jest tylko. jedna rozbita cała, wow. Co muszę powiedzieć? Brakuje mi troszkę pieprzu. Fajnie chrupi. Jest to przyprawione. Nie jest za mocno rozbite, czyli nie ma tragedii. Jest smaczny. Znowu taki gejosowski smak. Takie zwykłe, proste danie, bez przesadzania, bez wydziwiania. Jest po prostu zwykły polski kotlet. Prawdziwa Schabowy. polska kuchnia, tak jak Pani powiedziała, jak wyszliśmy, że tu jest bez udziwnień. Pani tak powiedziała, u nas jest zwykła, prosta polska kuchnia. No co mam powiedzieć? Dobry kotlet. Dałbym trochę więcej pieprzu na niego, ale jest smaczny. Jest naprawdę smaczny. Do tego ziemnioki. Ziemnioki tłuczone Koperkiem. z koperkiem. Ło, duża ilość masła w ziemniakach, co akurat tylko i wyłącznie plusuje. Pyszne, bez grud, dobrze zrobione ziemniaki. Surowa z kapusty białej. Świeżutka, też chrupi. Co? Chciałbym do tego mizerię jednak. Nie? Ale ja właśnie lubię takie surówki. A co my jeszcze zamówiliśmy? Gołąbki w sosie pieczarkowym. Aha, okej, dzięki. Bardzo proszę. Bardzo fajnie chrupie. Surówka z Pekinki. Taka polska, prawdziwa surówka, nie? Moja sąsiadka pani Ręka takie robiła zawsze. Są tu też ogórki. Taka surówka śmieciucha, nie? Jest papryka, jest ogórek, jest kukurydza, jest pekinka. Jest wszystko. No, bez udziwnień, bez jakichś beszameli i innych pierdół. Dobra polska kuchnia. Muszę powiedzieć. Kotlet zacny, wielki. Naprawdę jak lubicie to określenie kołpak od malucha. Smaczny, paniera chrupie, nie odchodzi. Naprawdę dobre danie. Jednak poleciał pieprz, bo brakuje mi tego pieprzu tutaj. Ale oto danie Joli. Pies kurczaka na tyż samych ziemniakach surówce. Wygląda naprawdę fajnie. Pozwólcie, że skosztuję, żeby Jola mogła też zjeść ciepłe. Ale ja dodam, że zjadłam 2,5 pieroga. Smakują mi one, są słone, ale nie jadłam długo. Dla mnie są przesolone. No Pies z kurczaka. wiem. Widziałam jak masełko. Jest soczyste. Gruby. Gorące. Do której grupy ludzi należycie? Dmuchacie na pożywienie, czy robicie... Ja do tej drugiej. Smaczny kotlet, znowu. Fajnie rozbity. Panierka chrupie, nie odpada od mięsa. Tutaj czuć, to chyba jest na maśle smażone. Tutaj czuć pieprz, czuć sól, jest ok. przyprawione. Jest bardziej przyprawiony. Mimo tego troszeczkę znowu brakuje mi pieprzu, ja po prostu lubię pieprz. Znowu zwykłe, polskie, dobre danie. Porcja. Porcja zacna, porcja naprawdę duża. To jest wszystko na takim kawałku ziemniaka. Znowu to samo pire z ananasem. Pierś panierowana nie ma ceny, ale chyba jest 9,99. Podejrzewam, że wszystko jest tej samej ceny, bo jest pod To bardzo dobra dyszka za takie danie. Stosunek mięsa, ziemniaka, surówki do ceny. Uważam, że jest dobrze. Ale muszę powiedzieć, nie ma zachwytu jakiegokolwiek. Jest dobrze, ale bez polotu. Jest po prostu dobrze.
Wziąłbyś to kogoś z restauracji? Nie ma się co wstydzić chyba, nie? No to jest dobra polska kuchnia. Nie oszukujmy się, to jest dobra polska kuchnia, bez przekombinowania, tak jak nastąpiło to w Plackach. Kotlet jest smaczny, chrupie, panierka nie odchodzi. Mówię, troszeczkę doprawiłbym to bardziej, bo jednak podjeżdża mi trochę szpitalnym żarciem. Macie sól, pieprz na stoliku oczywiście, ale ja lubię, jak wychodzi to z kuchni już doprawione. Może dla mnie to jest trochę za słabo doprawione, ale jest ok. Za to farsz w pierogach był za mocno doprawiony. Także to jest zasłone. To jest, Komuś się ręka trzęsła. no nie wiem, dla mnie to jest zasłone. Za to schabowy jak najbardziej. Można się najeść. Ok, gołąbki kosztują, Chyba wszystko ta sama cena, czy nie? gołąbek w sosie pieczarkowo-śmietanowym też 9,99, podejrzewam. Ale pięknie ten sos wygląda. Nie rozumiem jednego. Wiesz, czego nie rozumiem? Nie. Gołąbka z ziemniakiem. Ale bardzo dużo ludzi takie gołąbki z ziemniakiem robi. Nie rozumiem czegoś takiego. Dla mnie gołąbek powinien być w sosie pomidorowym, tudzież tu jest w pieczarkowym i to wszystko. Nic więcej tu nie potrzeba. Ale ty byś się 2 nie najadł. I nie oszukuj tutaj nikogo. No ja zawsze bym zjadł 4, ale Ale też jest plus jaki, że są 2 gołąbki. tak, danie tutaj jest idealne, bo gołąbki są w sztuc 2. Sztuce? 2 sztuki. No wiem, no ale chcę nawiązać do ostatniej polonistki, która mnie poprawia, że się po polskiemu tak nie mówi. Po jakiemu? To po polskiemu. No to ja mówię tak, jak ja sobie mówię. To nie jest zrobione, wiecie, że chcę was uczyć polskiego, bo nie o tym jest ten kanał. Okej, gołąbek. Muszę spróbować ten sos pieczarkowy, ja kocham pieczarki. Gołąbek. Zobaczcie go. Bardzo mięsny. Bardzo mięsny, bardzo mało wyczuwalny. Tu jest ryż. Jest kapusta miękka. Wypadła mi właśnie. Wypadł mi cały farsz, ale to nic. Jezu, jak on pachnie. Znowu, dobra polska kuchnia. Przepyszny sos pieczarkowy. Tak? Jezu, Powiem na Ci, nie maksa spróbowałem jeszcze, bo na gołąbku tego nie czuć za bardzo. Bardzo śmietanowy. Przepyszny. Ja przez ten sos mam chęci składać Gołąbka? gołąbka, bo ja nienawidzę gołąbków. Gołąbki są pyszne. Są pyszne. To nie są przekombinowane. Dużo mięsa, mało ryżu. Soczyste. Pyszne. Dobrze doprawione. Dobry, nie? Taki Jezu, jakie ten dobre. gołąbek smakuje, powiedziałbym jak mielony. mielony. No właśnie do tego Jezu, jaki zmierzałem. dobry. Bardziej pod kotlet mielony jak pod gołąbek. Jest tyle mięsa. Także ktoś tutaj naprawdę, To są chyba najlepsze gołąbki, to jakie są jadłam. do tej pory, gdzie próbowaliśmy gołąbki, rzadko się zdarzało, to są najlepsze. O, gołąbki. Gołąbki są mega. Mega. Aż żałuję, że nie widziałam gołąbków. Chcesz zamienić? Nie, mam kurczaka, ale przepyszne. To możesz zjeść gołąbki, bo ja mam już schabowe, a to weźmiemy do domu. Gołąbek jest wyśmienity. Jak Joli smakuje gołąbek, bo powiem Wam szczerze, że nawet mojej mamy gołąbki Joli nie smakują. Ona nie lubi gołąbków. Pyszne, To jest najlepsze danie. pyszne. Możesz, ja to wezmę do domu, a Ty sobie zjesz drugiego gołąbka. No pyszne. Gołąbek wyśmienity, bym powiedział. Idealny. Nie brakuje tu soli, nie brakuje tu pieprzu. Sos śmietanowo-pieczarkowy. Ja przez ten Muszę sos zjeść. też spróbowałam. Sos śmietankowo-pieczarkowy. Znowu, jeżeli chodzi o gołąbki, lubię sos pomidorowy albo po prostu ketchup. Ketchup Włocławek. Nie jadłem, nie zamierzam. Lubię gołąbki w sosie pomidorowym tylko i wyłącznie, albo w ketchupie. Sos jakikolwiek inny nie pasuje mi zupełnie do gołąbka. Tutaj on w ogóle nie przeszkadza, bo jest śmietanowy, jest bardzo delikatny. Grzyb jest bardzo, bardzo mało wyczuwalny, bym powiedział, bo on jest pokrojony, ten grzyb jest pokrojony tylko na 4 i tak nie za bardzo miało się co z niego wygotować. Więc to jest bardziej śmietanowy sos niż pieczarkowy, ale jest dobry. Przepyszne.
Także oddaję Ci to. To jest dla mnie rewelacja. No to- Najlepszy gołąbek, jaki jadłam w życiu, chyba naprawdę. No Nikogo to- nie obrażając. Teściówki na przykład. No dobra, no to co? To Zobaczymy, jak łąka. zobaczymy czy będzie deserek. To sobie zapakujemy, bo kurczaczek jest dobry. Ja tak na szybciutko bardzo od siebie dopowiem na temat wszystkich dań. Tak jak Radek mówi i tu się zupełnie zgodzę. Pierogi były zasłone, ale zjadłam 2,5. Może dlatego, że byłam głodna. Ten farsz jest ok, bo on jest dobrze doprawiony, nie? No ale jednak za dużo soli. Za dużo soli i przypuszczam, że dlatego jesteśmy na drugiej szklance kompotu już. I tak naprawdę reszty dań nie próbowałam. Spróbowałam tylko tego gołąbka i zamieniałam swoje danie na gołąbka. To są najlepsze gołąbki. Teściowo Marysiu, ja bardzo, bardzo przepraszam za to. Ale to są tak dobre gołąbki, że po prostu jestem w szoku. I te ziemniaki są takie dobre, takie mleczne, maślane. Te ziemniaki są takie maślane, no naprawdę rewelacja. Plus kompot, zamówiliśmy drugą porcję kompotu chyba przez te słone pierogi. 100%. Ziemniaki, tak jak mówisz, ziemniaki są bardzo dobre i czuć ten smak ziemniaka, że czuć ziemniaki po prostu, nie zawsze czuć te ziemniaki. Kompot, mimo że był ciepły, bardzo, bardzo dobry. Pierwszy raz mi nie przeszkadzał ciepły kompot i dostaliśmy drugą porcję już z owocami. Już jest chłodniejszy. I już jest chłodniejszy, no. No i surówki też takie prawdziwe polskie. To jest takie danie bardzo, bardzo domowe, nie? To tak jakbym poszła do twojej mamy, do mojej mamy i zjadła takie normalne, takie polskie, dobre jedzenie. No oprócz niestety tych przesolonych pierogów. Ja bym powiedział, że nazwa bistro pasuje tutaj jak najbardziej. No pasuje jak ulał. Pasuje jak ulał. To nie jest danie restauracyjne, to jest danie takie, jak ja pamiętam za czasów młodości, jak chodziłem z tatem do GS-u. I takie właśnie obiady były. Bar mleczny, nieprzesadzone. Taki bardziej właśnie zwykłe bistro. polskie Czy bistro jedzenie. i bar mleczny to jest to samo? Tutaj mi bardzo pasuje właśnie bar mleczny. Tak jak w Lubsku Eliasz jest. Też polecam w Lubsku Eliasza, bardzo dobry. A jeszcze z pierogami. Radek nie lubi przysmażonych, ja wolę przysmażone, ale tutaj to ciasto aż było takie za twarde na tych rantach, aż się bałam, że sobie Zęby połam. naprawdę, sorry, nie powinnam może, ale Dlatego tak nie lubię no. właśnie smażonych. One są Wyglądają okej, pięknie. Wyglądają pięknie, ale ja lubię czuć ciasto. Jak ono jest, czy ono jest grube, czy ono jest, wiesz, cienkie. Tutaj nie jestem w stanie określić, bo są po prostu twarde. Porcja jest ogromna, naprawdę jest ogromna. Drogi widzu, jeżeli tu jadłeś, to powiedz mi, czy magia kamery zadziałała, czy naprawdę są takie duże porcje zawsze? Bo jest to do najedzenia, bym powiedział. Faktem, ja miałem jeszcze pierogi i gołąbka i kawałek kotleta i oli, ale duże to jest. To jest naprawdę, naprawdę duże. Jest smaczne. Jest bardzo smaczne. Skończę to na pewno, bo jednak jeszcze mam miejsce. Deserek. Są Czy tutaj jest? deserki? No chyba jest deserek. Widziałem chyba na Facebooku, na tej stronie. Pani bardzo szybko od nas chciała uciec. Ja jeszcze nie zamówiłem do końca. Już szła do kuchni. Mówię, a pierogi są? Są. A gołąbki? Też są. To też poproszę. Także nie wiem, czy są desery, ale chyba są, bo chyba widziałem na internecie, ale się zaraz dowiemy, bo na pewno, jeżeli jest domowe, inaczej, bo jeżeli jest sklepowe, to podziękujemy, ale jeżeli jest domowe, Chłodnie, ale puste jest, widzisz? myślę, że nie ma deserków. Radek, ja myślę, że to jest sklep i będą mieli desery takie, co ciasta do sklepu przywożą. Też mi się tak wydaje. Ale co wcale nie Z jest polskiej złe, bo- piekarni pewnie. Bo czasami właśnie sam kupujesz takie... Zapytam, bo jednak lubię spróbować całego zestawu, ale wróciłbym tu. Wróciłbym tu na zwykły polski obiad bez udziwnień. To jest fajne miejsce, Ja bym wszystkich zabierała tu na gołąbki. Przepyszne. Ja jestem w szoku, bo Kochanie. nowe danie, które lubię, wiesz, tatara... Ty od pół roku znasz tatara. Od roku, no. Kompot, Przepyszne. owoce. O, zimny lepszy. Śliwka. Śliwka, no tak wygląda, no. Zimny, nie wiem czy zimny lepszy, ale powiem Ci, że dlatego, że nie jest tak, że jest bardzo zimno na dworze, on mi wcale nie przeszkadza. że Już on się jest ciepło zrobiło na mnie. Co jest fajne właśnie, że czuć na maksa owoce w nim, jest słodki, ale nie za słodki, ale też właśnie nie jest rozwodniony, nie? Że Tak, chociaż kompot czuć to owoce. No, że nie są to owoce, które były już 3 razy gotowane. 3 razy, 7 woda po kisielu. No jest dobrze. Powiem Ci, że jest dobrze. Zaprosiłabym tutaj ludzi, poleciłabym to miejsce, ale to Ty na zewnątrz uskutecznisz swoją ocenę. No ocena, wiecie, nie będzie to 10 na pewno. Z 2 powodów. To jest jeden.
a drugi słyszycie w tle. Nie, na to nie możesz. Mnie po prostu aż w środku się obraca, jak słyszę tę muzykę. Po prostu nie lubię, ale tak samo... Ale wszystkich panów Disco Polo pozdrawiam. Oczywiście, jak ktoś lubi disco polo, no to pozdrawiam. Taki macie wybór, tak jak ja wybieram zawsze schabowego. Może dlatego. Dobra, podsumowanie już na zewnątrz. Chyba, że będzie deserek. No więc tak, najedzony jestem znowu, ale no deserek musi być i podoba mi się szczerość. Nie mamy nic słodkiego, bo zepsuła się chłodnia. I to widać, mówiłam ci. I to widać. Jest chłodnia rozbebeszona. Jest sklep obok i na pewno mają domowe jakieś tam wypieki z polskiej piekarni gotowce, ale nie zostało to zaproponowane, chociaż właścicielką jest ta sama pani. Podoba mi się to. Podoba się to dla mnie. Jezus Maria. Okej, deserek jednak jest. Mamy naleśniki. I teraz tak. Kto jest zwolennikiem naleśników trójkąty, a kto jest zwolennikiem naleśników w kręciołku, w rolce? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o naleśniki z serem, to powinny być w trójkącie. Jeżeli chodzi o naleśniki z dżemem, to powinny być w rolce. Dla mnie jedne i drugie w trójkącie. Nie. Oj, rozwód. A dla widza? Rozwód. A dla Ciebie, drogi widzu? No ja jednak tak lubię. Z serem to jest dżem, to jest ser. Okej. Przetestujmy naleśnika, który nie jest moim ulubionym, mianowicie z twarożkiem. I to jest pewnie z serkiem Danio. Tak wygląda trochę, wiesz? Tak wygląda tutaj z boku, nie, już mi jakieś się... inne. To jest serek waniliowy na pewno. Naleśnik jest blady, nie jest spalony, chociaż jest ładnie chrupiący Ładny po ma brzegach. takie, Nie będzie reakcji na żywo, bo się skończyła karta, więc testujemy jeszcze raz. no. Zapomniałeś już? Już zapomniałem, no już przepiłem kawą i poszedł smak, powiem Ci, w drugą stronę. Twarogu jest... To nie jest twaróg, Serek waniliowy. to jest serek Danio. To jest po prostu serek Danio. Naleśnik dobry, serek Danio dobry, cukier puder dobry. Ale nie jestem fanem takich naleśników. Naleśnik z dżemorem. Ojej, tu będzie problem. Tu będzie problem, bo ja lubię tylko i wyłącznie jeden rodzaj dżemu do naleśników. Dżem truskawkowy z kawałkami truskawek i z dużą zawartością cukru. Czy to będzie dobre? Dżem domowy. Tak? To jest dżem domowy. Może nie, To jest zobaczę, dżem. jak smakuje. To jest dżem mojej mamy. Może nie jest domowy, ale tak smakuje. Jest to naprawdę na cukrze robione, ten dżem. To jest truskawka z jabłkiem. Jeżeli to jest dżem domowy, to ten naleśnik jest rewelacyjny. Nie spodziewałem się. Powiem Ci taki efekt wow na sam koniec. Dżem rewelka. Najadłem się bardzo mocno. Tyle się zostało. Nie, tak naprawdę to są tylko jeden schabowy się został. To zrobiliśmy zakupy, które bardzo polecam zrobić w tym sklepie. No dobra, powiem, no 9,5 na 10. Pół odejmuję za tą sól w pierogach. Ale same pierogi były fajne. Były mocno nadziane i były naprawdę smaczne. Gdyby nie ta sól. Sól, cholera, nie? Także 9,5 na 10 myślę, że warto tu zajrzeć i polecam. Jak będziecie w okolicy, to możecie wpaść. Dzisiaj będzie bez podskoku. Także pozdrawiamy. 9,5 na 10 to tylko dlatego, że ta sól w tym pierogu była aż zasłona. Poziom soli w tej soli był moim zdaniem. Ludzie podobno nie narzekają. Ale jak dla mnie to było przesolone. Ale Sam pieróg był... Zapalę, żeby stała się jasność. Sam pieróg był nieźle nadziany. Naprawdę nieźle nadziany. Nie widziałem jeszcze takich pierogów, które były tak mocno nadziane. Sam farsz ok. Zupka pyszna, kompot pyszny. Kompot taki pyszny. Powtórzyliśmy kompot 2 razy. Mało tego, kompot kosztował funta. 99 pensów dokładnie za szklankę kompotu. W zestawie... Kurde, miałem tą kartkę gdzieś. Nie mów, że wyrzuciłeś, Radek. Nie wyrzuciłem, gdzieś wsadziłem, czekaj. Nie mam.
No nie wiem, zgubiłem. Dałam ci zachowaj tą kartę. A nie, dałem do kasy przecież. To ile zapłaciłeś? Nie wiem. 12 funtów kosztuje zestaw obiadowy, 8,99 kosztuje główne danie, zestaw Bardzo obiadowy tanio. z zupą 12,99 i z kompotem. To spoko. Czyli była Świetna zupa cena. i do tego gołąbki i kompot za 12,99. Tak. Najtańsza kuchnia chyba w jakiej byliśmy. I jedna z lepszych. No i bardzo, bardzo smaczna. Bardzo smaczna, także powiem szczerze, że Patrz, 38,94? niemożliwe, Radek. Nie, przepraszam. 54,90. W skład wchodzą gołąbki w zestawie z zupą i z kompotem. 2 razy kotlet schabowy, raz kurczaka, raz normalny. 2 kompoty, 3 kompoty, bo jeden kompot był gratis. 2 kawy i naleśniczki. I gołąbki. No gołąbki mówiłem w zestawie. Aha, okej. 54 funty. Najtańsza knajpa. Najtańsza knajpa. I Też jest alkohol, jakby ktoś chciał. No jakby ale ktoś chciał, my nie pijemy i nie polecam picia znaczy jeżdżenia autem po piciu. Nie polecam tego w ogóle, nie róbcie tego nawet w małych ilości, bo to jest głupie moim zdaniem. My nie pijemy, bo stwierdziliśmy, że nie pijemy i tyle. Może wypijemy coś na wakacjach, może nie. Polecam. Mogę polecić, bo brzuszek szczęśliwy, jestem najedzony do syta. miejsce bardzo ładne. Miejsce bardzo ładne, obsługa świetna, naprawdę dziewczyny no ruszają się niesamowicie. Bardzo pani, która jest z Litwy, jest bardzo, bardzo bubbly, taka znowu poczułem się jak w domu. Nie? Takie swojskie. Kurde, zapomniałem o ten dżem zapytać w tych naleśnikach. No są dziewczyny, No pyszny był. Jest tutaj jeszcze ta pani. Zapytaj. Jest. Idę zapytać. Pozwólcie, że idę zapytać. A ja mam jeszcze pytanie jedno. Pani kochana, ten dżem w naleśnikach skąd był? Z Herbapol. Herbapol. Truskawkowy. Kurde, no dobry. Ja myślałem, bo on taki pod swojski podchodzi. Tak. No. Lowić nie, lowić więcej chemiczne. Ja lubię prawdziwy dżem z prawdziwym cukrem, nie? I on tak mi, kurde, on z jabłkami jeszcze taki podjeżdża trochę. Dobrze. No, my Taki go używamy. słodko-kwaśny. On Bardzo dobry. Bardzo dużo spróbowaliśmy i tak naprawdę ten jakoś nam tak No. sprawdził się sam. A ja lubię właśnie słodkie. Ale ten był pyszny. Dobra, dzięki. Nie wiem, czy było słychać? Na pewno wszystko było słychać. Kurde, Herbapol. Ten dżem był, no. Ja zapomniałem o tej firmie w ogóle. Jest tutaj na półkach? Chyba jest. No ale dobra, nieważne. 9,5 na 10 tylko dlatego, że nadzienie moim zdaniem w pierogach było przesolone. Plus przysmażone, twarde ciasto. Ale to już jest kwestia, jak to lubi. Ja nie lubię. Znaczy, inaczej. Zjem, ale wolę z wody. No. Wolę z wody, bo wolę z wody. 9,5 na 10 myślę, że fair opinia. Bardzo fair, no. Gdyby tej soli tyle nie było, by była dyszka. I może jedno chrupi nawet. No, byłaby, ale musisz być też szczery, nie musisz być bardzo, bardzo obiektywny. Jestem bardzo obiektywny i podzieliłem się z tą opinią od razu, że po prostu pierogi dla mnie były za słone. Ale tak jak mówię, wam smakuje? Świetnie. Ja mówię tak jak No ja zjadłam 2,5 Smakuje. i były dla mnie też za to słone. już za słone A były. wiesz, że ja tak za bardzo soli nie rozróżniam w daniach, także No, także dobra. Polecam z całego serducha. Mazurek Delikatesy Amelia i Bistro. Bistro Amelia. Także dzięki za oglądanie. Pa! I jedziemy. Do Czesia!